Zgadnijcie, jakie jest najpopularniejsze postanowienie noworoczne Polaków? Pewnie macie rację. Wygrać w loto i być milionerami! Więcej sportu, więcej ćwiczeń, zadbanie o swoje zdrowie, schudnięcie. To potraktujmy to jako jedno. W dzisiejszych czasach już nie trzeba nikogo przekonywać, że sport to zdrowie, że sport jest dobry dla nas, dla naszego ciała, ale nie tylko dla naszego ciała, ponieważ też dla naszej głowy, dla naszego umysłu. Poprawia nasze samopoczucie, lepiej się czujemy po wysiłku fizycznym, ponieważ podnosi również on poziom dopaminy. Jednak spełnia on też funkcje społeczne, ponieważ spotykamy się ze znajomymi uprawiając sport lub po prostu spotykamy się w grupie jakiejś, która ma podobne zainteresowania. Nawiązujemy nowe znajomości. Pozytywów jest tak wiele, że aż dziwne, że wszyscy tego nie robią po prostu. Często jednak brakuje nam czasu, bądź motywacji. Jesteśmy zbyt leniwi, żeby rano wstać, albo nie chce nam się iść po męczącej robocie jeszcze na siłownię, dodatkowo się męczyć, mimo że wiemy, że to byłoby dla nas dobre. Cóż, najciężej jest zacząć i dlatego przełożyłem ten eksperyment na lód. W tym momencie chciałbym zaznaczyć, że ćwiczenia na siłowni nie są mi obce. Moja praca jest ściśle związana ze sportem zawodowym, moje życie ogólnie ze sportem również i dlatego potrafię wykonywać ćwiczenia poprawnie technicznie, co uważam za bardzo ważne i podstawowe. Jednak przez to, że większość czasu spędzam przed komputerem, oczywiście pracując, to zebranie się do regularnych ćwiczeń było zawsze dla mnie wyzwaniem. Nie uprawiam profesjonalnie sportu już od 6 lat. Miałem epizody z siłownią, miałem epizody z crossfitem, jakieś tam aktywności zdarzają i zdarzały mi się wcześniej. Jednak zawsze było to nieregularne, zawsze było to takie, że no nie wiem, zmotywowałem się na 3 miesiące, potem miałem miesiąc przerwy, potem na 2 miesiące, potem 3 miesiące przerwy. No i tak było to bardzo nieregularne i stwierdziłem, że muszę to zmienić. Postanowiłem zmienić to w lutym. Ostatni raz regularnie ćwiczyłem od okresu mniej więcej października do grudnia. Było to średnio 3 razy w tygodniu. W grudniu przestałem ćwiczyć aż do początku lutego. Także miałem już miesiąc przerwy od ćwiczeń. No i miesiąc przerwy od ćwiczeń powoduje to, że praktycznie zaczynamy od zera. Nasze mięśnie są zupełnie nieprzystosowane do takich ciężarów, które dźwigały wcześniej. No i prowadzenie zawsze jest bolesne. Moim założeniem na ten 30-dniowy eksperyment było trenowanie 3-4 razy w tygodniu na siłowni i do tego 1 lub 2 razy w tygodniu trening squasha. Warto pamiętać, że dni odpoczynku również są częścią treningu, ponieważ pozwalają naszemu organizmowi zregenerować się w pełni i przygotować do dalszego wysiłku. Zapobiegają również kontuzjom i jakimś bólom, które się zdarzają przy intensywnych treningach. Ważnym założeniem było to, że nie odpoczywam więcej niż 2 dni pod rząd. Czyli powiedzmy trenuję 2-3 dni pod rząd, potem dzień przerwy, 2 dni przerwy maksymalnie, potem znowu trenuję 2-3 dni, no i tak w kółko. Jak przebiegł cały proces? Zacząłem 1 lutego, mając 91,5 kg. Po 30 dniach, jak widzicie na obrazku, no, niezbyt wiele się zmieniło. Teraz mam około 90 kg. Jednak moim celem eksperymentu nie było schudnięcie. Moim celem było zmobilizowanie różnych partii ciała, ponieważ przy trybie pracy, który prowadzę, dużo siedzę, więc moje plecy, szyja czy biodra obrywają, że tak powiem, mocno po dupie. Są pospinane i niezbyt ruchome, bym powiedział. Ich zakresy ruchu są po prostu niewielkie. Więc moim celem było zwiększenie zakresów ruchu, rozciągnięcie, jak i rozpoczęcie budowy stabilnego korpusu. Uważam, że mądre rozpoczęcie treningu siłowego jest bardzo ważne, dlatego nie poleciałem na masę, że wiecie, teraz będę białko leciał i jak najwięcej dźwigał, ani nie poleciałem na
szybkie chudnięcie, że będę się głodził i nie wiadomo ile cardio. Ogólnym założeniem było, żeby być zdrowym. I przez zdrowe uważam stabilne, naturalnie zbudowane ciało. Ostatecznie przez okres 30 dni eksperymentu ćwiczyłem 21 razy. W tych 21 razach 7 razy był to trening squasha. Dodatkowo 9 dni przeznaczonych na odpoczynek. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z efektów i z tego, jak przebiegł cały proces. Jednak jestem pewny, że nie jestem w stanie kontynuować go w takiej wersji jak do tej pory. O ile jeszcze sama ilość treningów, czyli te 5-6 razy w tygodniu, nie była aż takim problemem, to już długość treningów troszkę mnie przerosła. Nie było tak, że 2 czy 2,5 godziny treningu to jest za dużo dla mojego ciała, a jednak było to za dużo dla mojego życia. W takim sensie, że na siłownię muszę dojechać, muszę z niego i wrócić, muszę wziąć prysznic i z 2,5 godzinnego treningu robi się 3,5 godziny czasu, którego po prostu w ciągu dnia już nie mam. Co jest po prostu dużą porcją mojego dnia. 3,5 godziny wyjąć na to, żeby poćwiczyć trochę, to jest dużo. Żeby nie przerywać eksperymentu, musiałem poświęcić bardzo ważne dla mnie rzeczy, jak chociażby spędzenie czasu z rodziną, bądź odpowiednia ilość snu. Ponieważ mając regularną pracę i wiele obowiązków, musiałem z nich się wywiązywać, jednocześnie próbując trenować regularnie. Mój plan treningowy zakłada 6 tygodni ćwiczeń, więc zamierzam go dokończyć. Jednak plan, który będzie po nim następował, na pewno zmodyfikujemy z moim trenerem, o którym zaraz powiem, tak żeby bardziej pasował do mojego życia. Być może zredukuję ilość dni, w których ćwiczę do 4-5 zamiast 5-6, i będę musiał się skupić na tym, żeby były przede wszystkim one krótsze. Uważam to za ważny wniosek. Każdy z nas jest w stanie wygospodarować sobie 2-3 dni w ciągu tygodnia, żeby poświęcić chociażby tą godzinę na ćwiczenia. Jest to oczywiście kwestia organizacji i pewnego rozplanowania sobie wcześniej, jak ten tydzień ma wyglądać, ale jest to możliwe. W tym momencie zapraszam do KPK. Witajcie w KPK, czyli kąciku poleceń Kornela. Dzisiaj chciałbym polecić Wam trenera, który czuwał nade mną i przygotował dla mnie plan na cały ten eksperyment. Ma na imię Piotr Karlik. Zapraszam na jego stronę internetową oraz na profil na Instagramie. Jest on trenerem przygotowania motorycznego w GKS Katowice w sekcji siatkówki, czyli w Plus Lidze. Poznaliśmy się już parę ładnych lat temu. Ja jeszcze wtedy pracowałem w Gdańsku, on pracował w Rzeszowie. Ma on już dużo lat doświadczenia na naprawdę najwyższym poziomie. Jego strona wygląda bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie. Sam plan też został ułożony dokładnie tak, jak w sumie poprosiłem, w takim sensie, że wszystkie potrzeby, które uwzględniłem, które były jakoś tam dla mnie znaczące, zostały uwzględnione w tym planie. Do tego bardzo fajnie przygotowane filmiki, które pokazują, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia poprawnie technicznie, jeśli jakiegoś ćwiczenia nie znamy. I oczywiście wsparcie w jakimkolwiek momencie mogę do niego napisać i zapytać, wiecie, czy robię to poprawnie,
czy jak mam jakiś problem, czy nie rozumiem czegoś w tym planie, to jestem w stanie wytłumaczyć naprawdę wszystko klarownie i szybko. Zaznaczam tylko, że ten materiał nie jest sponsorowany przez Piotrka, a ja po prostu naprawdę szczerze go polecam. Uważam, że wszystko jest fajnie przygotowane wizualnie, jak i merytorycznie. Jest po prostu profesjonalistą i warto z nim rozpocząć współpracę. Zwłaszcza jeśli szukacie kogoś, z kim chcielibyście zacząć ćwiczenia na siłowni, no to zapraszam na Build Yourself i do dzieła. Dobra, wracamy do wideo. Podsumowując, ćwiczcie, uprawiajcie sporty, nie wiem, wyjdźcie na rower, chociaż na spacer, idźcie na spacer na 30 minut, weźcie sobie, nie wiem, audiobooka jakiegoś, posłuchajcie w tym czasie. Zima to nie jest problem, zaufajcie mi, da się z tym uporać, zwłaszcza w Katarze, gdzie mam 25 stopni w lutym. Nie wiem, no, wydaje mi się, że to będzie lepsze dla Was, że to jest okej. Tak mi się wydaje. Jak zwykle na koniec dziękuję Ci, że obejrzałeś film do tego momentu i specjalne podziękowania dla moich subskrybentów. Naprawdę doceniam Wasz czas, doceniam, że jesteście ze mną. Cieszę się, że jest Was coraz mniej, coraz więcej. Witamy przede wszystkim każdego nowego subskrybenta bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się w moim życiu, zapraszam na mojego Instagrama, Twittera i grupkę na Facebooku. Ja praktycznie nic tam nie wstawiam, więc jakby i tak się nie za bardzo czegoś wiecie, ale będę miał więcej followersów, więc będzie fajnie. To było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Ja zbieram się na trening. Tak naprawdę nie idę na trening, bo dzisiaj mam dzień odpoczynku.